Minęła 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Północne Mazowsze, jako ówczesne pogranicze, doświadczyło wojennej pożogi w drodze do odzyskania niepodległości i w obronie wolności. Dziś zapraszamy w swoistą podróż w czasie, zabytkową kolejką wąskotorową. Jest ona świadkiem tych wydarzeń. Opowiemy, jakie były drogi do wolności. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę, a właściwie wystawiały ultimatum, ale takie, którego nie można było przyjąć, Serbii. Słowiańskiemu państwu, które to państwo jest naszym sojusznikiem. I dlatego właśnie car imperator ogłosił w Królestwie Polskim, jak i w całym Imperium Rosyjskim, mobilizację. Macie zaszczyt być zmobilizowani do 21. Romskiego Pułku Piechoty. Przed I wojną światową Polska podzielona była przez 3 zaborców: Rosję, Rusy i Austro-Węgry. Północne Mazowsze należało do zaboru rosyjskiego. W sierpniu 1914 roku przemieszczała się tu w drodze na front druga armia generała Samsonowa. Na tym terenie dokonywali grabieży i uzupełnień. Wojska rosyjskie poniosły klęskę pod Tannenbergiem. Wycofały się w rejon Przasnysza, organizując linię obrony. Doszło tu do wielu krwawych bitew, nazywanych bitwami przasnyskimi. Ówczesna prasa określała je marną frontu wschodniego. Zginęło ponad 100 000 żołnierzy. Okoliczne miejscowości popadły w ruinę. W lipcu 1915 roku Prusacy ostatecznie przełamali obronę. Front przesunął się daleko na wschód. Pruski nowy okupant stosował rządy twardej ręki. Prowadził gospodarkę rabunkową. Wybudowana na potrzeby frontu kolejka posłużyła teraz do wywożenia zagrabionych dóbr. Wywołało to sprzeciw wśród Polaków. Wykorzystując osłabienie okupantów, zaczęli organizować się, tworząc organizacje militarne. Jedną z nich była Polska Organizacja Wojskowa. W każdej okolicznej gminie jej członkowie zdobywali broń, prowadzili szkolenia, organizowali się do przejęcia władzy. 11 listopada członkowie POW rozpoczęli rozbrajanie Niemców. Kilkudziesięcioosobowy oddział otoczył koszary. Zdezorientowana kilkusetosobowa załoga po negocjacjach poddała się. Została rozbrojona i pod eskortą wyprowadzona z miasta w kierunku granicy. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej rozkręcili również szyny kolejki wąskotorowej. Wykoleili pociąg, udaremniając wywózkę zagrabionych z Przasnysza dóbr. Po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do organizacji struktur państwa. Tworzono urzędy, szkoły, policję, wojsko. Rozwijały się przedsiębiorstwa. Powstająca Polska nie miała jednak ustalonych granic swojego państwa. Zabiegi dyplomatyczne oraz zrywy powstańcze
ukształtowały granicę na zachodzie. Na wschodzie ustalenie granicy sprzed rozbiorów było trudne. Społeczność była wielonarodowościowa, a ponadto w wyniku rewolucji powstała bolszewicka Rosja. Jej dążeniem było rozpalić pożar rewolucji w zachodniej Europie. Na drodze stanęła Polska. W 1920 roku doszło do wojny polsko-bolszewickiej. W pierwszej jej fazie potężna liczebnie bolszewicka armia zepchnęła wojska polskie aż pod Warszawę. Zajęła większość kraju. Doszło do grabieży, mordów, terroru. Wyzwoliło to wielką narodową mobilizację. W szeregi wojska wstępowali ochotnicy, w tym kobiety, młodzież, a nawet dzieci. Pod Warszawą doszło do szeregu heroicznych bitew, które spowodowały odwrócenie losów wojny. Nazwano je cudem nad Wisłą. Rozbite bolszewickie wojska, pozbawione łączności, rozpoczęły chaotyczny odwrót. Na północnym Mazowszu wojska polskie próbowały zatrzymać wycofujący się spod Płocka korpus konny Gajchana. Dopuścił się on wielu bestialskich mordów na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, między innymi pod Szydłowem, Chorzelami, Myszyńcem. Ostatecznie został rozbity pod Kolnem. 200 pojmanych tam kozaków w odwecie przewieziono i rozstrzelano pod Szydłowem, w miejscu, gdzie byli sprawcami mordu na Polakach. Wojnę polsko-bolszewicką zakończył podpisany jesienią 1920 roku rozejm, a wiosną 1921 roku traktat pokojowy w Rydze. Wytyczył on wschodnią granicę państwa. Nastąpił czas odbudowy zniszczonego wojnami kraju. Pokój jednak trwał niespełna 20 lat. 1 września hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Najkrótsza droga do serca kraju, do Warszawy, wiodła przez teren północnego Mazowsza. Tu nieopodal, na ufortyfikowanych przedpolach Mławy, 20. Dywizja Piechoty zatrzymała wojska agresora. Hitlerowcy jednak dokonali obejścia pozycji mławskiej i pancernym klinem przełamali polską obronę pod Chorzelami. 3 września pancerny zagon przedarł się do Ciechanowa, rozbił radiostację i pozbawił łączności polskie wojska. Wywołał panikę. Pozostała część hitlerowskich oddziałów próbowała zamknąć kocioł wokół obrońców Mławy. Tu pod Czernicami Borowymi zatrzymał Niemców 21. Pułk Piechoty Dzieci Warszawy, działający w składzie 8. Odwodowej Dywizji Piechoty. Dowodzony przez pułkownika Stanisława Sosabowskiego pułk zorganizował silną zaporę z ciężkich karabinów maszynowych, która zatrzymała atakujących. Wieczorem przeszedł do kontrataku. Odbił Czernice Borowe i odrzucił hitlerowców za linię szosy Grudusk-Przasnysz. Zdobył na uciekającym w popłochu wrogu CKM-y i pojazdy pancerne. Ze względu jednak na groźbę otoczenia, zgodnie z rozkazem, zaprzestał ataku i wycofał się w kierunku Warszawy. Zwycięska bitwa pod Czernicami pozwoliła również obrońcom Mławy na wycofanie się z zagrożonych otoczeniem
pozycji. W boju poległo 79 żołnierzy. Nieznane są ich nazwiska. Spoczywają w grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym. Opiekują się nimi uczniowie i harcerze miejscowej szkoły. Mieszkańcy Czerni Zborowych spotykają się corocznie przy grobie bohaterskich żołnierzy, aby w rocznicę wydarzeń oddać im hołd.